Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić 3 produkty. Chciałbym Wam przedstawić 3 podkłady. Chciałbym Wam przedstawić 3 różne podkłady. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić 3 produkty. To wszystko jest do wycięcia. Cześć! Dzisiaj trochę w innej scenerii. Niestety na tamtym miejscu słoneczko dzisiaj trochę za bardzo świeci i nie mogliśmy dojść do ładu z oświetleniem. Ale myślę, że tutaj będzie dobrze. Może na przyszłość przeniesiemy tutaj się na stałe. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o podkładach poliestrowych. Nie tylko poliestrowych, ale tak zwanych poliestrach bezstyrenowych. Tak naprawdę to nie są poliestry bezstyrenowe, to jest tylko nazwa handlowa. Prawidłowa nazwa to są polialilowe. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić 3 produkty. Jeden 640026 to jest podkład polialilowy. Będę go nazywał bezstyrenowym, gdyż taka nazwa handlowa funkcjonuje na rynku. Będzie nam prościej zrozumieć zasadę i będziemy się mieszać z tymi nazwami. Oraz drugi 640030 jest to bardziej tiksotropowa i wertykalna wersja tego podkładu. Oraz typowy podkład poliestrowy styrenowy 640022. Producentem tych podkładów jest firma Valleresa z Hiszpanii, z którą od niedawna współpracujemy. W branży lakierowania drewna występują 3 podstawowe grupy podkładów rozpuszczalnikowych. Na razie nie będę omawiać podkładów wodnych. Lakiery wodne, myślę, że to jest na tyle szeroki temat, że zrobimy osobny odcinek na temat tych podkładów. 3 podstawowe grupy lakierów rozpuszczalnikowych to akryle, poliuretany i właśnie poliestry. Dzisiaj zajmiemy się podkładami poliestrowymi. Czym się charakteryzują? Chyba największą zaletą tych podkładów jest to, że są najbardziej twarde, czyli lakiery nawierzchniowe położone na tego typu podkłady są najbardziej stabilne. Co to znaczy stabilne? Kiedy położymy na nie na przykład lakiery w wysokim połysku, po pewnym czasie w przypadku niezbyt dobrej jakości podkładów poliuretanowych mogą występować problemy z falowaniem, tak zwanym falowaniem. Powierzchnia tego lakieru nawierzchniowego zaczyna nam lekko falować. Widzimy załamania światła. W przypadku podkładów poliestrowych taki efekt prawie w ogóle nie występuje. Oczywiście, gdy będziemy się trzymać reżimu związanego z przygotowaniem mieszanki, z czasami schnięcia oraz z procesem szlifowania. W przypadku lakierów poliestrowych występuje jedna główna wada – żywotność mieszanki. Niestety po wymieszaniu wszystkich składników żywotność mieszanki, czyli czas, do kiedy musimy ją zużyć, jest bardzo krótki. Dlatego właśnie powstały te podkłady bezstyrenowe. One się różnią tym, że żywica zastosowana do nich nie jest żywicą typowo poliestrową, ale żywicą polialilową, co powoduje, że żywotność mieszanki, czyli gotowego produktu do użycia, jest dużo dłuższa. Co prawda nasz podkład typowy poliestrowy też jest o lekko wydłużonej żywotności. Przygotowanie mieszanki jest trochę trudniejsze jak w lakierach poliuretanowych. W przypadku lakierów poliuretanowych mamy tylko składnik pierwszy, lakier oraz utwardzacz, który dodajemy najczęściej w ilości 50%. W przypadku poliestrów jest to troszkę bardziej skomplikowane. Do zainicjowania reakcji utwardzania lakierów poliestrowych, zarówno styrenowych, jak i bezstyrenowych, potrzebne będą nam 2 produkty. Jeden to przyspieszacz, będziemy go nazywać akceleratorem, łatwiej to się wymawia. Jest to organiczna sól kobaltowa
Oraz drugi produkt, katalizator, jest to nadtlenek organiczny. Mam ściągę z laboratorium, żeby się nie pomylić. Będę go nazywał katalizatorem. Też, żeby nie było jakichś większych problemów. Gdy będziemy Wam pokazywać sam proces lakierowania, zobaczycie dokładnie, jak robić tą mieszankę. Nie będziemy robić mieszanki wszystkich trzech, gdyż samo mieszanie jest identyczne dla każdego z tych produktów. Nie tylko mieszanie, również lakierowanie jest takie samo. Ilość tych dodatków w mieszance jest bardzo niewielka, w zależności od firmy, od 2 do 5%. Firma Valeresa zastosowała system 5%. Dlaczego tak? Łatwiej go zastosować, mniejsza możliwość pomyłki. Zawsze dodanie 5% powoduje, że ewentualny błąd ma mniejszą konsekwencję w proporcji samej mieszanki. Tu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Białe podkłady są bardzo ciężkie. Dlatego te 5%, które Wam powiedziałem, to jest w przypadku przygotowywania mieszanki objętościowo. Co to znaczy? Czyli na 1 litr lakieru dajemy 5% akceleratora i 5% katalizatora. W przypadku przygotowywania tej mieszanki musimy zachować pewien reżim. Nie wolno tych dodatków dodawać jednocześnie. W pierwszej kolejności do lakieru dodajemy akcelerator. Dajemy go 5% i tą mieszankę musimy dobrze wymieszać. Dopiero wtedy możemy dodać katalizator. Też w ilości 5%. Ilości 5% do lakieru, czyli do ilości lakieru. Nie do mieszanki, którą do tej pory stworzyliśmy, tylko zawsze do tego pierwszego składnika. Czyli 5% do pierwszego składnika, do ilości lakieru. Tak przygotowaną mieszankę musimy doprowadzić jeszcze do lekkości roboczej. Możemy zastosować jeden z dwóch rozcieńczalników. Jeden to aceton, a drugi octan etylu. Octan etylu jest trochę wolniejszy, co pozwoli nam lepiej rozłożyć ten podkład na elemencie po lakierowaniu. Do zainicjowania reakcji utwardzania tego podkładu potrzebny jest jeszcze jeden bardzo ważny warunek. Temperatura. Ta temperatura nie powinna być niższa niż 20 stopni Celsjusza. Dopiero powyżej tej temperatury ta reakcja zaczyna nam przebiegać w sposób prawidłowy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie na lakierni doprowadzić do temperatury w granicach 20 stopni Celsjusza, to zadbajmy chociaż o to, żeby elementy nie były bardzo zimne. Żeby przed lakierowaniem były magazynowane w ciepłym pomieszczeniu. Latem nie będzie problemu, ale w miesiącach zimowych może to wpływać negatywnie na utwardzanie całej mieszanki. Czym nakładać? Typowy pistolet kubkowy jest w zupełności wystarczający, ale zastosowana dysza musi być trochę większa. Minimum 2,0. Idealną jest dysza 2,2. Oczywiście, kiedy pistolet mamy wyższej jakości, to znaczy, kiedy daliśmy za niego więcej pieniążków, możemy zejść z wielkością tej dyszy trochę na niższy poziom, ale co do zasady jest tak, że dysza 2.0 to jest taką minimalną dyszą do lakierowania podkładów poliestrowych.
Krótka żywotność mieszanki lakierów poliestrowych powoduje, że zastosowanie zwykłej pompy do nakładania jest nieco uciążliwe. Dlatego w takich przypadkach powinniśmy zastosować pompę do poliestru. Tutaj prezentuję Wam pompę niskociśnieniową z firmy Falcioni Pompę, przeznaczoną właśnie do nakładania lakierów poliestrowych. Przygotowanie mieszanki do użycia pompy do poliestrów jest nieco inne. Jest to troszkę skomplikowane, dlatego nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, ale jeżeli będziecie zainteresowani tą pompą, technik, który przyjedzie Wam zainstalować tą pompę, dokładnie Wam wytłumaczy, na jakiej zasadzie